Deska w Tibie to naturalne zjawisko i nieodłączna część gry. Codziennie tysiące Tibijczyków traci miliony doświadczenia w wyniku zgonu, a niektórzy nawet i ekwipunek. Jest jednak sposób, by negatywne konsekwencje śmierci nieco zredukować i chronić nas przed stratą plecaka, a nawet części EQ. Służą do tego błogosławieństwa, po angielsku blessings, a w skrócie najczęściej używany zwrot w Polsce to blessy. Czym są błogosławieństwa w Tibie? Śmierć w Tibie jest dość dotkliwa i wiąże się z konsekwencjami. Gracz po stracie całego życia traci pewien procent totalnego doświadczenia, punktów skilla, plecak i przy odrobinie farta część założonego ekwipunku. Postać zobaczy ekran You are dead i zostanie przeteleportowana do świątyni. Możemy nieco złagodzić te skutki poprzez specjalne premie, czyli tak zwane błogosławieństwa. Jest 8 błogosławieństw, które może być aktywne jednocześnie. Im więcej ich mamy, tym mniej tracimy podczas śmierci, a po desce oczywiście je tracimy i musimy od nowa je aktywować. Mamy 5 podstawowych błogosławieństw, 2 dodatkowe oraz jedno związane ze śmiercią w potyczkach z innymi graczami. Mam fajną tabelkę z Tibia Fandom pokazującą, ile dają blessy. Jak widzicie, każde błogosławieństwo daje 8% mniejszą stratę doświadczenia i skilla, a posiadanie promocji daje nam dodatkowe 30%. To znaczy, że przy wszystkich 7 blessach, posiadając promocję, czyli będąc na przykład Elite Knightem, Elder Druidem i tak dalej, to stracimy o 86% mniej doświadczenia oraz skilla. To znaczna różnica. W przypadku straty ekwipunku, bez blessów plecak spada zawsze i mamy dodatkowe 10% szansy na stratę części założonego ekwipunku. Posiadając już 5 podstawowych blessów, nasz plecak jak i ekwipunek są bezpieczne. No i wyjątkiem są tu oczywiście gracze z Red i Black Skullem, którzy jednak zawsze tracą pełen ekwipunek. Jak widzicie w tabeli jest tutaj tylko 7 blessów, a wcześniej wspomniałem o 8. Ten ostatni to Twist of Fate, czyli błogosławieństwo, które chroni nasze regularne blessy podczas śmierci w walce PvP. Można go kupić u NPC w każdej świątyni. Mam jeszcze przykład straty expa z tibia.com.pl. Tak w ogóle nawet nie wiedziałem, że jeszcze ta strona działa. Według przykładu na 1000 poziomie bez blessów stracilibyśmy aż 10 poziomów, a posiadając wszystkie blessy stracimy tylko 1,5 poziomu. Jak zdobyć i ile kosztują błogosławieństwa? Są 3 sposoby na aktywację blessów. Najzwyklejszy to odwiedzenie odpowiednich NPC i zapłata odpowiedniej ilości złota. Są oni rozrzuceni w różnych miejscach Tibii, gdzie 4 z nich są na darmowej zawartości, a do 3 pozostałych potrzeba premium. Później pokażę drogę do każdego z nich. Cena za blessy wzrasta wraz z poziomem postaci. Drugi sposób to użycie specjalnych Blessing Charms, czyli przedmiotów, które zdobyć można głównie z potężnego bossa Gasharagota w więzieniu Roshamul, a niektóre z nich z questów czy też eventów. Można poszukać ich na markecie i ewentualnie odkupić od innego gracza. Trzeci sposób, najprostszy, to po prostu kupienie blessów za Tibia Coiny ze sklepów w grze. Można je kupić po 15, 20, 25 Tibia Coinów. Jest też zestaw regularnych blessów za 130 Tibia Coinów i co ciekawe jest tutaj też opcja na zakup 5 pakietów naraz i nie trzeba ich odnawiać po każdej śmierci. Szkoda, że nie da się akurat tego w taki sposób zrobić poprzez zakup od NPC. Jest jeszcze sposób na wykup 5 podstawowych blessów w jednym miejscu poprzez wykupienie tzw. Blessing of the Inquisition. Można tego dokonać u Henrikusa w Tchajs. Znajdziesz go w piwnicy koło południowej bramy. Ta opcja wymaga zrobienia The Inquisition Questu i będzie kosztować 10% więcej niż normalnie bieganie po NPC-tach. Jest to jednak bardziej wygodna opcja i oszczędza sporo czasu. Trzeba pamiętać, że to działa na 5 podstawowych blessów, które chronią nas przed utratą plecaka. Po 2 dodatkowe na Svargrond oraz Tikwandzie i tak będziemy musieli się przespacerować. Jak sprawdzić posiadane blessy? Obok ekwipunku, dokładniej nad slotem na amulet, znajdziemy taki żółty krzyżyk. Po kliknięciu go otworzy nam się okno pokazujące, które blessy posiadamy oraz jak bardzo chronią nas przed konsekwencjami śmierci. Gdy mamy kupiony komplet blessów, to żółty krzyżyk zmienia kolor na zielony. Wymaga to wszystkich blessów, więc warto kupić sobie również Twist of Fate, nawet na światach optional PvP. Nie jest on i tak drogi, a na tego typu światach kupujesz go tylko raz i nigdy nie stracisz, a przynajmniej będziesz wiedział, że nie zapomniałeś o jakimś blessie. Istnieją też 2 przedmioty po użyciu, których wyświetlają się posiadane blessy. Są to Ceremonial Ankh oraz Ornamented Broche. Jest to raczej ciekawostka, bo i tak każdy używa okna, które pokazałem wcześniej. Gdzie w takim razie zdobyć takie błogosławieństwa? Teraz pokażę wam lokalizację wszystkich NPC sprzedających blessy. Oto 5 podstawowych, które wystarczy, by nie tracić plecaka po śmierci wraz z w miarę optymalną trasą. Przynajmniej ja tak zawsze biegam. Kolejność jak coś jest dowolna. Na południe od Tchaj znajduje się White Flower Temple, a tam NPC North. Pytamy go o shielding. Teraz wracamy do miasta i statkiem płyniemy do Karnin. Wychodzimy północną bramą z miasta i udajemy się na północ, aż dotrzemy do kręgu druidów. Na skałce znajdziemy Humphrey'a i pytamy o Embrace. Teraz możemy pobiec do Abdendryl lub popłynąć tam statkiem. Na południe od miasta na wybrzeżu na szczycie wieży znajdziemy Edala i pytamy go o Sans. Stąd niedaleko mamy do Khazor-dûm. Możemy sobie kupić ticket na wagoniki i przeskakujemy nimi aż pod świątynię.
Tu, aby kupić blessy, musimy zagadać z 2 NPC. Jak widać na ekranie, idziemy pierwsze w południowy korytarz, by znaleźć NPC Kavil. Pytamy go o Phoenix. Wracamy teraz tym samym korytarzem, aby następnie kierować się na północ. Przechodzimy przez Firefieldy i rozmawiamy z Pydarem tak jak wcześniej. Hi, Phoenix, yes. Były to blessy dostępne dla darmowych kont. Po kolejne błogosławieństwa udajemy się parostatkiem na Kormaję. Przeskakujemy oczywiście wagonikiem, aby się na niego dostać i po wyjściu na powierzchnię zmierzamy w stronę statku. Na samą Kormaję oczywiście możemy też popłynąć po prostu statkiem z Edron. Tamtejszy przewodnik na Kormaję zabrać nas może na wyspę Eremo. Wystarczy wpisać Hi Eremo Yes. U samego Eremu kupujemy Wisdom of Solitude, czyli ostatnie z 5 podstawowych blessów. Z wyspy wydostajemy się wpisując Hi Edron Yes. Te 5 podstawowych blessów to taki must have, jeśli nie chcesz stracić plecaka. I zamiast biegać po tych 5 NPC, to możesz je kupić naraz u Henrikusa w Tchais, jeśli oczywiście masz zrobiony The Inquisition Quest. Znajduje się on dokładnie tutaj. Jeśli spełnisz warunki, wpisujesz po prostu Hi Blessing Yes. 6. bless znajdziemy głęboko w dżungli na północno-wschodniej części Tikwandy, na wschód od miasta Maup. Wymagana jest tutaj łopata, a w dziurze znajdziemy NPC Kais, do którego zagadujemy Hi Enhanced Yes. Ten sam tekst używamy, by kupić 7. i ostatni bless u nomada na Svargrond. Najprościej jest popłynąć z Buddelem na kamp, przejść po lodzie na północ i kierować się na zachód. Nomad znajduje się na skałce, gdzie wskakujemy czarem Levitate. Na koniec kilka ciekawostek związanych ze śmiercią i błogosławieństwami. Jeśli nie posiadamy blessów, to możemy uchronić nasz plecak i ekwipunek przed stratą poprzez użycie Amulet of Loss. Jest to amulet, który można kupić u RM-u za 50k i aby zadziałał, to oczywiście musi być założony podczas śmierci. Kiedyś istniał też podobny amulet chroniący przed stratą przedmiotów, poziomów oraz skilli. Nazywał się Amulet of Life. Został on jednak wycofany z gry i wszystkie istniejące Amulet of Life zostały zamienione w broken amulety. Oczywiście nie da się już ich zdobyć i są teraz bardzo rzadkimi przedmiotami kolekcjonerskimi. W sklepie w grze za Tibia Coiny możemy znaleźć ciekawo brzmiącą opcję Dead Redemption, która kosztuje 260 Tibia Coinów. Nazwa Odkupienie Śmierci brzmi bardzo zachęcająco, jednak opcja ta nie oddaje nam wszystkiego, co tracimy podczas śmierci. Działa ona tak, że w przypadku, gdy nasza postać padłaby bez regularnych blessów, to zakup Dead Redemption zwraca nam jedynie exp i skill, który byśmy nie stracili, posiadając wszystkie blessy. Można go użyć w przeciągu 24 godzin od deski. System charmów oferuje nam urok zwany Bless. Jest to pasywny charm, który redukuje exp i skilla po śmierci od ustawionego potwora o 6, 9 lub 12%, w zależności oczywiście od poziomu charma. Raczej mało użyteczna opcja. I to wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałem. Nie podawałem dokładnej wartości czy formułek wyliczając koszty, bo wydaje mi się to zbędne. Cena, jaką trzeba zapłacić za blessy, na pewno jest bardziej opłacalna niż odrabianie levela czy skilla, zwłaszcza na wyższych poziomach. Akurat ostatnio grając Monkey miałem wiele okazji, by przypomnieć sobie, jak kupować blessy tradycyjnie i biegałem po tych wszystkich NPC-tach, żeby sobie to utrwalić. W razie pytań sekcja komentarzy jest do Waszej dyspozycji. Łapa w górę, jeśli materiał pomógł, albo dowiedziałeś się czegoś ciekawego. Miłego dnia i do zobaczenia na tybijskich szlakach. Piona!